Carrie to debiutancka powieść Stephena Kinga i nic dziwnego, że bardzo szybko doczekała się swojej pierwszej ekranizacji. Pierwszej, bo do tej pory powstało 5 filmów, a kolejne produkcje oczywiście są w przygotowaniu. Dlatego dzisiaj opowiem Ci, jak te filmy powstawały, co stało za tym, że taka, a nie inna wersja, skąd, pewnie, że tak, skąd Carrie trafiła do musicalu, można byłoby rzec, oraz inne rzeczy, a także na końcu podam Ci właściwie moją listę od najgorszego do najlepszego, jak to rzeczywiście filmy na przestrzeni dziejów się ulokowały. Bo nie czarujmy się, z filmami, tak, z produkcjami na podstawie twórczości Stephena Kinga jest bardzo, bardzo różnie. No, śmiem twierdzić, że 9 na 10 to są po prostu gnioty, to są pasztety. Oczywiście takie filmy jak chociażby Carrie z 76 potwierdzają, wyjątek potwierdza regułę, no ale o tym oczywiście za chwilę będzie jak najbardziej. Pierwsza ekranizacja to już 1976 rok. Brian Palma stanął za kamerą i rzeczywiście tutaj się działo bardzo dużo, bardzo poważnych spraw do ról głównych, czyli do roli Carrie White, odpowiednio także jej matki zatrudnił Sissy Spacek i Piper Laurie. I rzeczywiście strzał w dziesiątkę, bo nie dość, że obie panie były nominowane do Oscara. Tak, pamiętaj, 76 rok to są czasy jeszcze, kiedy Oscary były przyznawane najlepszym filmom. Nie tym tak jak teraz, nie tym najbardziej rozreklamowanym, tylko tym najlepszym. Więc rzeczywiście zatrudnił te dwie panie i zaczęło się dziać, pewnie, że tak. W ogóle sama postać Carrie, jak to bardzo często bywa u Stephena Kinga, jest oparta na faktach. Jakby to powiedział pewien kabaret, powiem więcej, na faktach autentycznych. Ale oczywiście posiłkuje się ciekawostkami z IMDb, m.in. z Wikipedii i tak dalej. Carrie została zainspirowana dwiema dziewczynami, które Stephen King obserwował w szkole średniej, a także w podstawowej. W swoim wstępie do nowego wydania Carrie King nazwał je Tiną White i Sandrą Irving, aby pośmiertnie nie splamić ich imion, ponieważ nie wszyscy zgadzają się z tym, bo rzeczywiście jak się zachowywała Carrie White w filmie. Tina, pierwsza z dziewczyn, była bardzo osobliwą dziewczyną, która pochodziła z bardzo osobliwej rodziny. Jej matka nie była religijną wariatką jak matka Carrie, była za to wariatką fanką loterii, która prenumerowała czasopisma dla osób, które brały udział w różnego rodzaju konkursach. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli było Ci dane zobaczyć film, no to dokładnie mniej więcej możesz przełożyć ten sam rodzaj szaleństwa, tylko że akurat umieść go w loterii, w wszelkiego rodzaju konkursach, w wszelkiego rodzaju quizach, gdzie wycinane są kupony z gazety, wysyłane i tak dalej. Bo to rzeczywiście było ciekawie. Dziewczyna miała jedną zmianę ubrań na cały rok szkolny, a wszystkie inne dzieciaki się z niej z tego powodu śmiały. W szkole Tina była cicha, siedziała w tylnym rzędzie i zawsze była prześladowana, ponieważ miała tylko jeden zestaw ubrań, a kiedy w końcu dostała nowy strój i była z niego bardzo dumna, oczywiście to się nie skończyło. Druga dziewczyna, Sandra, mieszkała ulicę dalej od domu, w którym dorastał Stephen King i była wychowywana przez samotną matkę. Kiedy 16-letni Stephen King pomagał matce w przenoszeniu mebli, uderzył go ogromny krzyż wiszący nad ich kanapą. Sandra była również unikana przez swoich rówieśników z powodu napadów padaczkowych i dziwnego ubioru. Niestety żadna z tych dziewczyn nie dożyła 30 roku życia. Więc rzeczywiście, jak widzisz, to jest bardzo częste w twórczości Stephena Kinga, że on tak naprawdę obserwując otoczenie, pisze książki, a potem oczywiście to jest przekładane na taśmę celuloidową. Zresztą chociażby Cmentarz dla zwierząt też gdzieś tam jakieś, powiedzmy, podwaliny prawdziwego życia są. I wcale się nie dziwię, że ta Carrie White, która rzeczywiście wyszła, która powstała, jest bardzo złożoną postacią. Na pewno jest bardzo złożona w pierwszym filmie Briana De Palmy. Tutaj widzisz, że jest Sissy Spacek, która miała niemalże 30 lat, kiedy grała nastolatkę, no ale tak to rzeczywiście się zdarzyło, bo akurat w filmach amerykańskich zwłaszcza, no jest tak, że rzadko nastolatkowie grają nastolatków. To się zmieni, pamiętam przy okazji ostatniej Carrie, tej z 2013 roku, tam będzie Carrie White właśnie grana przez 15-letnią Chloe Grace Moretz, ale do tego oczywiście dojdzie. Film robi wrażenie po latach? Tak, jak najbardziej. Scena oczywiście finałowa, tak, scena finałowa, gdzie wylewa się na Carrie White mnóstwo, wiadro farby się na nią wylewa i podczas kręcenia tejże sceny właśnie na balu przyczepa, bo wtedy Sissy Spacek była oczywiście gwiazdą, przyczepa Sissy Spacek była zaparkowana za planem. Po pokryciu ją sztuczną farbą do celów ciągłości Spacek odmówiła zmycia charakteryzacji. Zamiast tego zdecydowała się spać w swoich ubrudzonych ubraniach przez 3 dni filmowania. To jest dopiero poświęcenie, wiesz? My tu czasami mówimy, patrz, Robert De Niro na potrzeby
nauczenia się roli taksówkarza, jeździł tam miesiąc jako taksówkarz. Dustin Hoffman na potrzeby maratończyka poszedł do dentysty i miał usunięty ząb na żywo, żeby poczuć, jaki to jest ból i tak dalej, i tak dalej. Heath Ledger zamknął się w hotelu, wiemy, znamy historię. A tutaj, no wyobraź sobie 3 dni pokrycie tą farbą. Też rzeczywiście tej farby nie było mało, bo tam całe wiadro, no. Wiadro w jednym ujęciu, więc możesz sobie wyobrazić rzeczywiście, jak tego było bardzo dużo. Więc to jest poświęcenie. Mam nadzieję, że poświęceniem z twojej strony nie będzie, żebyś dał suba, włączył dzwonek, zrobił wszystko, bo rzeczywiście materiałów publikuję dosyć sporo. Jak lubisz takie treści, to jak najbardziej wrzuć suba, bo pewnie, że tak, bo nie ma czemu. Inny, ponieważ to był rok 76, był to inny sposób tworzenia filmów. Oczywiście mnóstwo rzeczy, które wtedy były dozwolone, powiedzmy, niezabronione prawem, teraz by nie przeszło, na przykład palenie papierosów w szkole. Pewnie wtedy to była norma, teraz no, zabronione jak najbardziej, nie ma takiej możliwości. Scena otwierająca film, jak zresztą bardzo często u Stephena Kinga, naprawdę facet ma coś konkretnie z głową, jest dosyć również wizualna, jest mnóstwo pokazania ciał kobiecych, no rzeczywiście dziewczyny się przed tym wzbraniały, ale potem pokazał im Brian De Palma, proszę bardzo, Sissy Spacek nie ma problemu, pokazała co mogła. Oczywiście jest to zrobione ze smakiem, także żeby nie było tego na zasadzie, o patrz, tutaj jest, nie, spokojnie, to ma wszystko uzasadnione, uzasadnienie, jest jakiś tam powiedzmy ciąg przyczynowo-skutkowy, za tym wszystkim stoi logika, tak, jak najbardziej, ale oprócz tego, że właśnie były pokazane te rzeczy, których teraz byśmy nie mogli pokazać, jedną z nich, słuchaj tutaj, było scena, kiedy była, tak, jak to się dzieje na sali gimnastycznej, w której pani Collins zrugała dziewczyny na zajęciach właśnie gimnastycznych. Brian De Palma stał za Amy Irving, tuż poza kadrem, nie było oczywiście go widać w kamerze, i szeptał jej do ucha okrutne i bolesne rzeczy, aby ukazane na kamerze nieszczęście i poczucie winy wyglądało autentycznie, więc wyobraź sobie, co on mógł jej do tego ucha szeptać. No rzeczywiście nie było to, o jaka ty jesteś wspaniała, jaka ty jesteś cudowna, jakżeż dobrze widzieć cię na planie filmu, tylko ty... Dokładnie, możesz sobie wyobrazić, więc rzeczywiście było bardzo grubo i to nie jest jedyna rzecz, wiesz, jako, że tak powiem, znak czasu. No teraz to oczywiście na planie nie przeszło, bo od razu byłby agent, prawnik i tak dalej, i tak dalej. Brian De Palma chciał, żeby Betty Buckley naprawdę spoliczkowała Nancy Allen. To jest cały czas rzeczywiście ta sama scena, ponieważ Allen nie mogła zagrać tej reakcji, która była rzeczywiście wymagana. Musi być zszokowana, zdziwiona i tak dalej. Więc Buckley ostatecznie spoliczkowała ją. I to będzie błąd dziwnego, bo powiedzmy, no okej, niektórzy aktorzy, Edward Norton jest bardzo znamiennym przykładem, że on lubi zagrać, tak? Jeżeli powiedzmy gra w scenie, to musi pić alkohol, jeżeli pije alkohol, jeżeli rzeczywiście ktoś i tak dalej, oczywiście do granic. Więc tę scenę wtórzono 30 razy. Tak, Betty Buckley 30 razy uderzyła Nancy Allen. No, dość powiedzieć, nie musi to być mocne, ale jak tak dostać 30 plaskaczy, no to rzeczywiście robi wrażenie. Ale panie się tym rzeczywiście w żaden sposób nie przejmowały, bo to było coś normalnego. Inaczej, to było coś normalnego, kiedy się grało w tych filmach. To był 76 rok, 75 nagrywany, czyli 76 premiera, więc jest bardzo ciekawie. Ale nie wszystko, niestety, nie wszystko poszło tak, jak sobie zapragnął tego twórca. Otóż niby było w porządku. Budżet nie był jakoś astronomicznie wielki, bo tutaj mam napisane, że było budżetu zaledwie $1 800 000. Spokojnie, to jest rok 76, więc to w przeliczeniu, gdyby uwzględnić inflację, tego jest troszeczkę więcej. Ale mimo to było kilka rzeczy, które się no niestety nie mieściły w budżecie. Między innymi musiał wyrzucić kilka scen z powieści z powodu ograniczeń. Jedną z nich jest ta, w której Carrie wysadza stację benzynową swoim umysłem jako część zniszczenia miasta, podpalając ją. Efekty specjalne były wówczas zbyt drogie, no i nie było takiej możliwości. Ta scena powróci za kilka ładnych lat, bo w 2013 w filmie właśnie z Chloe Grace Moretz ten film będzie miał już tę scenę właśnie ze stacją benzynową, więc wtedy już będzie można to zrobić. A tutaj okazało się, że ani na miniaturach zrobienie tego i potem nałożenie Sissy Spacek, ani jakieś inne sposoby, no nie dawały efektu, który Brian De Palma powiedziałby, że tak, jak najbardziej, to jest to, co Tygrys lubił najbardziej, więc stwierdzono, dziękuję bardzo, nie ma takiej możliwości. Film, no to niby jest straszak, tak, niby powiedzmy jest thriller, horror, film o
zjawiskach nadprzyrodzonych, jak zwał, tak zwał. No ale rzeczywiście ona aż tak bardzo nie straszy i ona nie ma straszyć, bo tak naprawdę można było powiedzieć, że on się bardzo powoli rozkręca i dopiero do scena finałowa, tak? Scena ta finałowa to już rzeczywiście jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, tam się rzeczywiście bardzo dużo dzieje i mnóstwo osób jest tam poszkodowanych. Nie ma powiedzianego ile. Nie ma powiedzianego ile osób zostało poszkodowanych, co się wydarzyło, ale według Sue Snell z filmu Furia Carrie 2 z 1999 roku w akcji na balu maturalnym aż 73 osoby tak zostały zaatakowane i poniosły niestety uszczerbek na zdrowiu, że tak powiem. W powieści potwierdzono, że było tych osób 11, że tylko 11 osób uciekło z baru maturalnego, więc no rzeczywiście możesz sobie wyobrazić, jak to się dzieje. I dodatkowo zakończenie tego filmu różni się od zakończenia powieści, a Stephenowi Kingowi bardziej spodobało się zakończenie filmu niż książki i to tak naprawdę jest clue tak naprawdę twórczości Stephena Kinga, bo on, z czego zresztą śmiano się niejednokrotnie, chociażby w drugiej części, tak? W drugiej części nowej ekranizacji filmu to, że Stephen King jako autor ma problemy z zakończeniami książek. One rzeczywiście nie wychodzą mu dobrze, nie wychodzą mu w żaden sposób ciekawie, no ale tak to się rzeczywiście zdarza. No cóż, nic na to nie poradzimy. Musi popracować nad tym, a zresztą to już w tym momencie jest jego taki, powiedzmy, stempel, taki jego znak firmowy, że zakończenie jest beznadziejne i tutaj twórcy filmów muszą pokombinować mocno. Tak było między innymi oczywiście przy okazji wspomnianego właśnie to, tak samo było tutaj i w wielu innych przypadkach, ale mówiłem wcześniej już, że Sissy Spacek się poświęciła, ażeby zagrać ostatnią finałową scenę. Nie tylko to, bo tak jak Dustin Hoffman poszedł do dentysty i wyrwał zęba na żywo, tak jak Heath Ledger zamknął się w hotelu, żeby rzeczywiście wcielić się w rolę Jokera, to Sissy Spacek przygotowała się do roli, odizolowała się od reszty zespołu, ozdobiła swoją garderobę bogatą ikonografią religijną i studiowała ilustrowaną Biblię Gustawa Dora. Studiowała mowę ciała ludzi kamienowanych za grzechy, zaczynając lub kończąc każdą scenę w jednej z tych pozycji. Więc jak widzisz, to nie jest to, że okej, wchodzimy na scenę, a co ja gram dzisiaj? Aha, ta scena, akcja, jak fajnie, jak miło. Nie, oczywiście, że nie. Nie może być rzeczywiście tak. Dodatkowo Sissy Spacek celowo unikała kontaktów towarzyskich z innymi aktorami i aktorkami na planie, a także poza nim. Pozostawała w swojej przyczepie lub chowała się w kącie gdzieś za planem. Ponadto zanim rozpoczęły się zdjęcia, ostrzegła innych aktorów, że chociaż ich uwielbia, chociaż ich ubóstwia, będzie ich unikać, aby móc pozostać w roli, a oni szanowali decyzję Sissy Spacek, za to powiedziała im, że będą się świetnie bawić na imprezie po zakończeniu filmu, bo rzeczywiście to jest dosyć ważna część filmowania, że rzeczywiście później się świętuje. No i jak widać jest dobrze, bo to jest częsta zagrywka aktorów właśnie i aktorek, że kiedy oni wcielają się w pewną postać, lubią tą postacią cały czas być, wiesz, nie każdy może na zasadzie włączyć i wyłączyć, powiedzmy, postać Carrie White, że okej, jestem Carrie White, akcja i tak dalej, odgrywam, cięcie, w porządku, no i jak było? Nie, wiele właśnie osób chce cały czas być daną postacią, żeby móc jak najbardziej w ten film się wcielić w tę postać, zresztą Spacek do tego podeszła bardzo zawodowo, bardzo poważnie. Nie wszyscy tak rzeczywiście potraktowali ten film. Między innymi wspomniana wcześniej Nancy Allen twierdziła, że nie zdawała sobie sprawy, że jej postać będzie tak zła, dopóki nie zobaczyła gotowego filmu. Uważała, że ona i młodziutki tutaj John Travolta grają tak egocentrycznych, kłótliwych idiotów, że byli tam dla komicznej ulgi, tak zwany comic relief, że po prostu oni tam są zbędni, a ten film to jest całkowicie coś innego. I podobnej opinii była Piper Laurie, mama w filmie, mama Carrie White, nominowana do Oscara. Również uważała, że postać Margaret White była tak przesadzona, że film musiał być komedią. I rzeczywiście wydaje mi się, że na tym polega moc tego filmu, że nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo to jest tak jak, powiedzmy, może nie z puzzlami, ale jest coś takiego jak patchwork, wiesz, że masz, powiedzmy, użyję cały czas, powiedzmy, terminologii puzzli, że masz tutaj, powiedzmy, Saharę, pewnie, że tak, tutaj masz
Giewont, tutaj masz Bałtyk, a tutaj na końcu masz Puszczę Błędowską i to się nie zgrywa. To nie ma szans, żeby połączyć w jedną całość, ale potem tworzysz tak zwany patchwork i nagle okazuje się, że to jest coś pięknego. A tutaj reżyser był tym krawcem taśmy celuloidowej i rzeczywiście wyszło to całkiem pięknie, więc nie ma co się dziwić. Bardzo wiele, no oczywiście panie w tym filmie odgrywają pierwsze skrzypce, ale bardzo właśnie wiele aktorek było zdziwionych swoimi możliwościami, między innymi w ostatniej scenie filmu, nie powiem jaka to scena, nie będę zdradzać, bo nie ma potrzeby. W ogóle wszystkie te filmy są dostępne na Amazonie, ja później wrzucę linki, możesz spokojnie sobie zobaczyć, czy one po latach bronią się, czy jednak wręcz przeciwnie jest bardzo źle. W każdym razie w ostatniej scenie filmu wybuch Amy Irving tak przeraził jej prawdziwą matkę Priscilla Pointer, ona tutaj właśnie w tym filmie odgrywa jej matkę, że krzyknęła Amy zamiast Sue. No wiadomo, Amy Irving wcielała się w postać Sue Snell. Nigdy nie widziała córki w takiej histerii i z troską wykrzyknęła jej prawdziwe imię. Jednak głośna muzyka końcowa zatuszowała ten błąd. Więc rzeczywiście, jak widzisz, drugi raz tego nie można byłoby powtórzyć, a Brian De Palma stwierdził, spokojnie damy radę, ogramy i nie ma sprawy. Zanim jednak Sissy Spacek otrzymała rolę tytułową, no to jak możesz się domyśleć, bardzo wiele aktorek chciało otrzymać rolę Carrie White. Jedną z nich była Linda Blair, pewnie, że tak, znana z filmu Egzorcysta. Była ona przesłuchiwana do roli Carrie, ale odrzuciła ją, bojąc się, że zostanie zaszufladkowana. Może to nie był najlepszy pomysł, bo rzeczywiście w tym momencie Linda Blair niekoniecznie nam się kojarzy z czymkolwiek innym niż Egzorcysta, no ale różnie to była. Jill Clayborough również przesłuchiwana była do roli tytułowej, ale została pominięta. Farrah Fawcett również, ale wycofała się z powodu konfliktu w harmonogramie na planie Aniołków Charlie'ego. Więc ona akurat wtedy rzeczywiście tam szalała, a lista aktorek, które jeszcze chciały wystąpić w tymże filmie w roli tytułowej, jest porażająco duża. W tym momencie tobie ją odczytam i jestem ciekaw, napisz mi w komentarzu, która z tych pań według ciebie byłaby najlepszym wyborem, oprócz oczywiście genialnej Sissy Spacek. Linda Blair, Melanie Griffiths, Debra Winger, Kathleen Turner, Kai Lenz, Angelica Houston, Carol Kane, Katrin Hicks, PJ Souls, Jane Seymour, Christine Lahti, Jessica Lange, Sigourney Weaver, Meryl Streep, Bernadette Peters, Margot Kidder, Diane Wiest, Cindy Williams, Glenn Close, Jill Clayborough, Farrah Fawcett, Sandra Locke, Nancy Allen i Amy Irving. One wszystkie były brane pod uwagę do roli Carrie. No oczywiście nie udało się wszystkim. Irving i Souls zostały obsadzone odpowiednio w rolach Sue i Normy, więc one się akurat pojawiają w tymże filmie, ale w innych rolach, bo się nie udało. Wydaje mi się, że wybór jest mimo wszystko całkiem trafny, bo jest to rzeczywiście coś, coś innego, pewnie, że tak. Dodatkowo wiem, że Bernard Herrmann, który został nominowany do Oscara za muzykę do poprzedniego filmu De Palmy, czyli Obsesja, miał skomponować też ścieżkę dźwiękową do tego filmu. No wiadomo, zwycięskiego teamu, zwycięskiej drużyny się nie zmienia, ale niestety zmarł przed ukończeniem tego filmu, nie miał takiej możliwości, ale 4-nutowy temat skryptowy Hermana z filmu Psychoza jest wielokrotnie wykorzystywany w tymże filmie, więc jeżeli będziesz oglądać i ja to już gdzieś słyszałem, ja skądś to znam, no oczywiście, że tak, to chociażby z Psychozy, bo to rzeczywiście bardzo ważny film w kinematografii ogólnie, w kinematografii straszakowej, thrillerowej, wiesz jakiej rzeczywiście. Film okazał się wielkim sukcesem, mówiłem wcześniej, budżet $1 800 000, a film zarobił $34 miliony, więc rzeczywiście jest to niesamowity zarobek dla studia, a wiadomo, że pewnie, że tak, kiedy pierwszy film zarabia mnóstwo pieniędzy, to bardzo szybko kręcimy drugą część, oczywiście, że tak. No nie tym razem, bo druga część się nie zmaterializowała. Powiem więcej, druga część się nie zmaterializowała aż do 1999 roku, czyli 23 lata później. I okazało się, że tak naprawdę druga część to nie jest druga część, wiesz? Jest problem, bo mowa oczywiście o filmie Furia, Carrie 2. Furia był to film całkowicie autonomiczny, całkowicie inny. Ten film, ta produkcja nie miała nic wspólnego z Carrie. Ale, no właśnie, scenarzysta, kiedy napisał już scenariusz, scenarzysta miał napisać dźwięk, no nieważne, pięknie.
W każdym razie, kiedy scenarzysta napisał, okazało się, że historia jest bardzo podobna właśnie do tego, co się przydarzyło Carrie, a właściwie Carriecie White. No i studio stwierdziło, można na tym rzeczywiście zrobić pewien pieniążek, ponieważ ludzie kojarzą Stephen King, Carrie White, Sissy Spacek, Piper Laurie, więc będzie rzeczywiście w miarę ciekawie, w miarę fajnie. Postanowiono troszeczkę napompować budżet, aż 21 milionów dolarów, więc relatywnie dużo. Kiedy postanowiono ten film nakręcić, stwierdzono, no to może teraz zgarniemy pewne osoby z pierwszej części, tak? Sissy Spacek, która się wciera w rolę Carrie White, zaproponowano jej epizod w tej rzeczywiście kontynuacji, ale odrzuciła tę propozycję. Zresztą tak naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ona mogłaby wystąpić w tymże filmie. Nie powiem dlaczego, bo nie chcę zdradzać fabuły ani jednego, ani drugiego, no ale dobrze, że nie wystąpiła. Dała jednak Kat Shee pozwolenie na wykorzystanie niektórych jej scen z filmu Carrie do retrospekcji. Kat Shee to oczywiście była pani reżyser tego filmu i w ten sposób można powiedzieć, że Sissy Spacek się pojawia w tej produkcji, no bo rzeczywiście jest kilka scen, kilka migawek retrospekcyjnych, które rzeczywiście tutaj się pojawiają i oprócz tego, oprócz właśnie tych retrospekcyjnych wstawek, Amy Irving, tak, czyli dziewczyna, która grała Sue Snell, mówiłem, że na końcu tak bardzo przeraziła swoją prawdziwą matkę, że ona wykrzyczała jej imię. Jest ona jedyną postacią, jedyną osobą z oryginalnego filmu, która się tutaj pojawia. Oczywiście tutaj gra panią psycholog, panią szkolną psycholog i wydarzenia, tak, to co się wydarzyło z Carrie jest cały czas żywe w jej głowie, więc jest dosyć poważnie, aczkolwiek tak jak Sissy Spacek odmówiła całkowicie, absolutnie udziału w tym filmie, Amy Irving też się wahała. Też rzeczywiście nie wyglądało to dla niej dobrze i sensownie i obawiała się powtórzenia swojej roli i poprosiła Briana De Palmy, czyli oryginalnego reżysera filmu z 1976 roku, o jego zgodę, ponieważ początkowo się wahała, czy powtórzyć swoją rolę, gdyż niekoniecznie wydawało jej się, że ten film potrzebuje kontynuacji. Pierwsza część była w porządku, była dobra, zamknięta, ciekawa i dziękuję bardzo. Ale taka była sytuacja, że ona uwielbia właśnie oryginalną Carrie i uważała, że nie ma potrzeby kręcenia kontynuacji. Jednak De Palma dał jej błogosławieństwo. Mimo to po latach Amy Irving twierdzi, że to był po prostu, delikatnie mówiąc, błąd w druku. To była po prostu pomyłka, nie powinna występować w tym filmie. Takowa produkcja w ogóle nie powinna być nakręcona. No ale zdarzyło się, no i trudno, nic na to rzeczywiście nie można było zrobić. W ogóle czemu pani reżyser się pojawiła w tym filmie? No bo to jest akurat nieczęste, że horrory są reżyserowane przez kobiety. Nie wiedzieć czemu, bo akurat rzeczywiście znam kilka fajnych dziewczyn, Potwornicka, pozdrawiam cię, które uwielbiają straszaki i tutaj akurat tego aspektu nie rozumiem. W każdym razie kilka tygodni po rozpoczęciu produkcji reżyser Robert Mandel zrezygnował z powodu różnic twórczych, a właśnie Kat Shee pośpiesznie przejęła stery, mając mniej niż tydzień na przygotowanie się do rozpoczęcia zdjęć i 2 tygodnie materiału na nakręcenie od początku, bo rzeczywiście. I można było się zastanawiać, ale skoro ten tekst, o czym będzie za chwilę, do końca się Kat Shee nie podobał, to czemu? Po co? Dlaczego? O co tutaj chodzi? I w jednym z wywiadów w 2019 roku Shee powiedziała, że studio poinformowało ją, że zwolnili pierwszego reżysera i zatrudniają ją, bo chcieli oczywiście uratować ten bałagan, zamiast całkowicie anulować film. Ostatecznie nakręciła ponownie 2 tygodnie materiału, w napisach początkowych jako reżyser wymieniono tylko jej nazwisko. A czemu się zdecydowała? Ponieważ powiedziano jej, jest taka sytuacja i jeżeli się nie zgodzisz wyreżyserować tego filmu, wszyscy ludzie, którzy tutaj pracują, zostaną zwolnieni. Bardzo, bardzo mi przykro. No to ona mówi, no na to sobie nie mogłam pozwolić, rzeczywiście nie mogłam mieć na sumieniu tylu, że tak powiem, niezapłaconych rachunków, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie, więc rzeczywiście wzięła, nakręciła ten film. Postanowiła złożyć hołd Stephenowi Kingowi, bo między innymi pod koniec filmu Jessie studiuje jest w swoim pokoju w akademiku na King's University. No i oczywiście jest to ukłon w stronę Stephena Kinga, bo inaczej oczywiście być nie mogło, no bo wiadomo, że to jest bardzo często rzeczywiście ogrywane. Nie wszystko, skoro mówiłem wcześniej, że nie tylko przy okazji produkcji Briana De Palmy nie wszystko można było zrobić i nie wszystko się układało tak, jakby twórcy sobie tego życzyli, tutaj również tak było. Podczas kręcenia kulminacyjnej sceny przyjęcia
oczywiście, wiadomo jakiego. Trzeba było 3 prób, aby nakręcić Rachel, używającą swojej mocy telekinetycznych do rozbicia szklanych drzwi. To jest ważne. Podczas pierwszej ujęcia Emily Bergl, która wcielała się właśnie w rolę główną, wzdrygnęła się, a podczas drugiego ujęcia pokazała zaciśnięte zęby. Wiesz, jeżeli ty jesteś osobą, która to kontroluje, która się dzieje poza tobą, no nie ma takiej opcji. Podczas trzeciego ujęcia udało im się dokończyć scenę tak jak chcieli, bez żadnej reakcji na twarzy. W porządku. W tej scenie użyto jednak prawdziwego szkła. Zawsze się używa szkła tak zwanego cukierniczego. To jest taka, powiedzmy, masa cukrowa, nomen omen, która no nie robi krzywdy, wiesz. Bardzo często zwierzęta przez to okno przeskakują, nie robią sobie krzywdy. Tak było chociażby właśnie we wspomnianym wcześniej cmentarzu dla zwierzaków i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest ważne, do tego, żeby właśnie rozwalić te drzwi, te okno, zostało to wykonane przez dmuchawę, a Emily otrzymała niewielkie skaleczenia skóry. Bardzo delikatne, ale głównie plecy, ramiona, nogi i pośladki po nakręceniu każdego ujęcia. Później celowo nie pokazano jej o tyłu, aby ukryć jej obrażenia. Więc rzeczywiście nic się nie stało, to nie była rzeczywiście poważna sprawa. Ale mimo to było, no ale jak tam się rzeczywiście działo. Ale chyba do końca pani reżyser nie za bardzo wiedziała, w którą stronę podążyć, bo stwierdzono, musimy temu filmowi nadać jakiśkolwiek kształt, więc będziemy, oprócz tego, że mamy hołd w kierunku Stephena Kinga, to zrobimy ukłon w każdym kierunku, gdzie się tylko da, co się tylko będzie działo. Lovecraft? Pewnie, że tak. Co teraz jest oglądane, przyjaciele? Pewnie, że tak. Zaraz powiem, o co chodzi. W każdym aspekcie postanowiono troszeczkę wziąć stąd i stąd i stąd, no i to chyba akurat nie był dobry pomysł, bo nazwa zakładu dla obłąkanych w filmie to Arkham. Nawiązanie do miasta w dziełach H.P. Lovecrafta. Nazwa zakładu w komiksach o Batmanie jest podobnym hołdem, więc rzeczywiście dokładnie tak to było. A dodatkowo, słuchaj, kiedy Eric i Mark dokuczają Rachel w jej domu, rozpoczyna się rozmowa telefoniczna. I tutaj oczywiście dokładnie wiesz, do jakiego filmu jest nawiązanie. Dzwoni chłopak, mówi: jaki jest twój ulubiony straszny film? No właśnie, rzeczywiście jest to nawiązanie do krzyku. Bardzo, bardzo słabo, dodatkowo jeszcze głos jest nawiązaniem do nowojorskiego rozpruwacza. A czemu, przyjaciele, mówiłem wcześniej? Ponieważ imiona i nazwiska postaci stwierdzono, patrz, to będzie fajne. Nie będzie fajne, ale imiona kilku postaci zostało zaczerpnięte z serialu Przyjaciele. Rachel Lang, oczywiście Rachel Green, Monica Jones, Monica Geller, Mark Bing i Chandler Bing. Rzeczywiście taki rzeczywiście pomysł był, ale oprócz tego, że reżyser zrezygnował, że chcieli złożyć ukłony wszędzie, jeśli tylko dało, żeby tylko i wyłącznie zarobić na tym pieniądzury, film miał dużo, naprawdę dużo szczęścia, bo cudem uniknął cudem uniknął, no widzisz, czasami tak jest, że człowiek czyta te ciekawostki z IMDb i język się plącze. Cudem uniknął odłożenia na półkę i zamknięcia w skarbcu, ponieważ został wydany w kinach zaledwie 3 tygodnie przed tragicznymi wydarzeniami w Columbine High School. Oczywiście szkoła, o której dokumentalny film nakręcił Michael Moore bodajże. Rzeczywiście było nieładnie. Szefowie studia MGM powiedzieli, że gdyby ten film został ukończony 3 tygodnie później, zostałby odłożony na półkę i nie wydany z szacunku dla ofiar i ich rodzin, ponieważ ten film opowiada również o licealistach, którzy, no delikatnie mówiąc, mszczą się na swoich prześladowcach, a wydanie tego filmu po tym, co się wydarzyło w Columbine, byłoby w złym guście. Wcale mnie to oczywiście nie dziwi. Dla odmiany, podobnie jak w przypadku chyba niemalże każdej produkcji, Stephen King odciął się, powiedział, że mógłby się obyć bez tego filmu. Zresztą ja się wcale nie dziwię, bo tak samo powiedział o Dzieciach Kukurydzy, że pierwsza część ok, a pozostałe mógłby się bez nich obyć. I to było rzeczywiście mnóstwo tych filmów. W międzyczasie, bo oczywiście w 2002 roku będzie Carrie wersja telewizyjna, w międzyczasie nakręcono musical Carrie. Niestety, mimo moich najszczerszych prób, nie znalazłem go ani w Polsce, ani w Irlandii, gdzie mieszkam, na żadnych platformach VOD, więc nie udało mi się go obejrzeć. Domyślam się, że jest on zrobiony właśnie bardziej coś, powiedzmy, w stronę filmu z Johnny Deppem o Sweeney Toddzie, tak? Że rzeczywiście jest to inaczej, no ale ponoć odniósł w miarę sukces, był też pokazywany na Broadwayu, jako oczywiście sztuka
teatralna, właściwie raczej musical, więc rzeczywiście jakoś to wyszło nie najgorzej. Kerry White wiecznie żywa, ale tym razem na kolejną produkcję nie musieliśmy czekać kolejnych 23 lat, a zaledwie 3 lata, bo 2002 rok to jest film, który dostaliśmy. Tym razem jest to produkcja telewizyjna, więc troszeczkę inaczej podeszli do tematu, gdyż skoro produkcja telewizyjna, to możemy sobie pozwolić na dłuższy metraż. Wiadomo, że im dłużej, tym będzie więcej reklam. Nie pozdrawiamy ani TVN-u, ani Polsatu w tym aspekcie, bo rzeczywiście jest słabo, ale stwierdzono, ok, zrobimy troszeczkę inaczej, ale skoro to jest telewizja, to oprócz tego, że może być dłużej, no to musimy być bardziej restrykcyjni względem tego, co się można pokazać na ekranie, gdzie co można odsłonić, gdzie rzeczywiście można wylać czerwoną farbę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w rolę Kerry White wcieliła się Angela Beris i była ona najstarszą aktorką, która zagrała Kerry White, gdyż w trakcie kręcenia miała 28 lat. 28 lat i grała 15-latkę, więc możesz ocenić, jak to rzeczywiście wyglądało. Odpowiednio Sissy Spacek miała 26, Chloe Grace Moretz miała 15, więc tutaj akurat rzeczywiście to wyglądało całkowicie inaczej, no ale zdarza się. Zdarza się oczywiście, że tak jest i jest to jedyna adaptacja Kerry, w której tytułowa bohaterka faktycznie przeżywa incydent na balu maturalnym i zostaje zabrana na Florydę przez Sue Snell po sfingowaniu swojej śmierci, aby mogła zacząć nowe życie. Zaraz powiem, dlaczego tak się stało. Tutaj m.in. jest napisane, że drastyczna zmiana zakończenia została zaprojektowana, aby umożliwić kontynuację serialu telewizyjnego Carrie, w którym pomagałaby ona innym ludziom za pomocą telekinezy kontrolować ich moce, jednak w wyniku niskich ocen serial telewizyjny nigdy nie powstał. Dlatego też m.in. aktorka, o której wspomniałem dopiero co, czyli Angela Beris, zgodziła się wystąpić w tym filmie, ponieważ ona, podobnie m.in. jak Amy Irving, przy okazji poprzedniej produkcji stwierdziła: oryginalny film się broni, on nie potrzebuje nowej wersji, on nie potrzebuje kontynuacji, rzeczywiście nie ma po co robić tego filmu. No ale studio, właściwie stacja telewizyjna powiedziała: ok, ale zrobimy w ten sposób, zagramy to, ale tak, że potem będzie właśnie serial. Wystąpisz nie tylko w filmie, ale również i w serialu. Będziesz mogła spokojnie kontynuować swoją rolę, a jej zależało akurat na tym, żeby mieć stałe źródło dochodu, ponieważ zawziętą była fanką produkcji niezależnych. Nie to, że wiesz, że Disney, że DC, że Marvel, że wielkie studio, że wielkie pieniądzury. Nie, ona po prostu lubiła produkcje niezależne, więc zgodziła się tylko i wyłącznie z tego powodu. No i akurat taki był, a nie inny efekt. Scena finałowa również była kręcona dosyć długo, bo rzeczywiście tutaj jest napisane, że aż 3 dni, tak samo jak przy okazji oryginału. Ok, w porządku, nie ma w tym najmniejszego problemu. I ta wersja powieści Stephena Kinga przedstawia postać Normy Watson w sposób, w jaki została napisana w powieści, a nie tak rzeczywiście jak u Briana De Palmy. Bo w filmie 76 roku wybrał on, De Palma, losową postać do zagrania przez PJ Soles, ponieważ spodobała mu się podczas przesłuchania. No a rzeczywiście nie była w guście jego, żeby zagrać Kerry, ale akurat stwierdził: na tyle jesteś interesującą aktorką, że chcecie w tym filmie. Początkowo miała grać postać gdzieś tam z tła, gdzieś rzeczywiście osobę, która niekoniecznie ma coś do powiedzenia, ale improwizowała moment, w którym Kerry uderza czapką baseballową w scenie otwierającej, co De Palmie się bardzo spodobało, także stwierdził, że jej rolę poszerzy. Nadał jej imię Norma Watson, która była bystrą prymuską w powieści, podczas gdy była bardziej podobna do innej postaci, Tinny Blake, która jest najlepszą przyjaciółką Chrisa Hargensena. Więc rzeczywiście troszeczkę dokonano tutaj zmian i to są naprawdę, nie jest to jedyna zmiana, której dokonano w tymże filmie, bo pewnie, że tak, można sobie na to pozwolić. Ale mówiłem wcześniej, że film musi być dłuższy, no bo rzeczywiście to są przerwy reklamowe. Titanic na Polsacie w ogóle trwa 5 godzin, pewnie, że tak, czemuż by nie. Ale się okazało, że kiedy film został nakręcony, to jest on zbyt krótki. No niestety, zaraz sobie powiem, jak długo trwał i jak bardzo musiano go wydłużyć, bo biorąc pod uwagę przerwy reklamowe, film początkowo uznano za zbyt krótki, aby można było go emitować w telewizji i zmieścić się w wyznaczonym czasie, więc filmowcy byli zmuszeni nakręcić dodatkowe sceny, aby wydłużyć czas trwania do 132 minut, czyli 2 godziny 12 minut włącznie z reklamami.
Okej, w porządku. I dokręcono kilka scen, wymyślono albo przedłużono. Do tych scen należą scena w kręgielni z Sue, Tomim, Chrisem i Billem, scena w klasie, w której Carrie telekinetycznie łamie biurko i wygina linijkę. Jeżeli było ci dane zobaczyć ten film, to zrozumiesz, że ta scena w ogóle nie ma sensu, nie ma w ogóle potrzeby, ażeby się pojawiała. Scena w aptece z Carrie i Sue oraz scena na zajęciach gimnastycznych, w której Chris konfrontuje się z Carrie i próbuje ją zmanipulować, aby nastawić ją przeciwko Sue. Więc rzeczywiście no, zapchaj dziury, tak? Takie rzeczywiście sceny, które tam gdzieś się musiały pojawić, tylko i wyłącznie, żeby, wiesz, mówią, że mówią, ale co mówią, to nie mówią. Takie lanie rzeczywiście zwykłe wody. I na dodatek jest to jedyna adaptacja Carrie, której nie przyznano kategorii R, czyli tylko i wyłącznie dla widowni dorosłej, ale jest to wersja TV14, czyli tam powiedzmy można powiedzieć dla osób powyżej 14 roku życia, ponieważ w tym filmie nie ma tak naprawdę bardzo dużo przemocy, nie ma rzeczywiście pokazywania zbyt wiele ciał i tak dalej, więc ten film akurat, wiadomo, wersja telewizyjna musiała być opuszczana w takich godzinach, że musiano nakręcić go w ten, a nie inny sposób. Ze względu na różnice w wartościach społecznych i zmiany prawa w kolejnych dekadach, na przykład palenie papierochów nie mogło być przedstawione na terenie szkoły w tym filmie. Ponadto pani Desjardins nie byłaby w stanie spoliczkować Chris i nadal zachować swoją pracę. Twórcy rzeczywiście zmieniono, pokombinowano. Tutaj akurat, jak już mówiłem wcześniej, pewne zmiany zostały dokonane. Zamiast na przykład policzkowania mamy popchnięcie na szafkę. Zapewne teraz też by nie przeszło, no ale rzeczywiście jakoś to ograno. Ale tutaj twórcy poszli grubo. Bo tak jak mówiłem przy okazji poprzedniej części tego filmu, że tam było tyle, a nie i tyle ofiar. W tym filmie liczba ofiar to 237 osób. Poszli na grubo. Poszli rzeczywiście po bandzie, jak to mawiał kabaret Ani Murmu, poszli po bandzie jak Golob, jak Tomasz Golob. No rzeczywiście tutaj już było dosyć poważniej. I no co tu dużo mówić, skoro nie zmaterializował się serial po produkcji tego filmu, no to dobrze wiesz, że nie powiem, że ten film nie zarobił, bo to była produkcja telewizyjna, ale nie spodobał się widzom, nie spodobał się, co za tym idzie, krytykom i nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale tak naprawdę na kolejną produkcję nie musieliśmy zbyt długo czekać, bo kolejne 10 lat i 2013 rok przynosi nam wersję, tym razem z Chloe Grace Moretz, mówiłem wcześniej 15-latka w tymże filmie. Budżet w miarę duży jak na taką produkcję, bo $30 milionów. To są rzeczywiście poważne pieniądze, no ale też fakt, że Chloe Grace Moretz była nieletnią, na tym filmie wywarło piętno, ponieważ jako osoba nieletnia mogła ona pracować maksymalnie chociażby 8 godzin dziennie. Kiedy nie była dostępna, zastępowała ją pani reżyser Kimberly Pierce. Nie była na ekranie, robiono tylko tak, że powiedzmy w scenach z Julianne Moore, która grała w tym filmie jej matkę, ona odgrywała Carrie, stała tam gdzieś za kamerą, a żeby można powiedzmy zrobić interakcję pomiędzy matką a córką. Więc rzeczywiście jakoś tak to zrobiono, tak to wymyślono. Takie jest rzeczywiście prawo, na to nic nie poradzimy. Mówiłem wcześniej, do roli Carrie, właściwie Carriety White, została zatrudniona Chloe Grace Moretz, a do roli jej matki Margaret Julianne Moore, inna rzeczywiście znakomita aktorka. Do roli matki była brana po raz wtóry oczywiście, ażeby pojawiła się w tym filmie Sissy Spacek. Tak, brano ją pod uwagę, no ale na tym się skończyło. Tutaj nie mam informacji, czy chodziło o to, że nie zgrały się terminy, czy może zaproponowano jej zbyt mało pieniędzy, czy ona rzeczywiście nie była zainteresowana, albo jakaś tam inna sprawa była powodem. Po prostu Sissy Spacek w tymże filmie nie wystąpiła. Inną aktorką braną pod uwagę do roli Carrie White była Lindsay Lohan. Rzeczywiście taki był pomysł. Była ona brana pod uwagę do roli Carrie White, a zasugerował ją sam Stephen King, ze względu na to, że bardzo podobna była do Sissy Spacek. No ale akurat pani reżyser Kimberly White, ona chciała rzeczywiście Chloe, powiedziała Chloe albo there is Chloe or there is no me. Albo Chloe, albo nie macie mnie. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. Ten film przy budżecie $30 milionów właśnie miał być nową adaptacją. To nie miała być nowa wersja filmu Briana De Palmy z 1976 roku, tylko to miała być nowa adaptacja książki Stephena Kinga. I tutaj rzeczywiście był problem, ponieważ Kimberly Pierce
była dumna ze swojej pracy nad filmem, była jednak rozczarowana, że ingerencja studia podważyła jej pierwotną wizję filmu. Jej intencją było stworzenie wiernej adaptacji powieści, a nie próba naśladowania wersji 76 roku. Więc tak jak mówiłem, studio przyszło, powiedziało, my wiemy lepiej, my są mądrzejsze hopy, my się znamy, ty się nie znasz, wynocha i w ogóle. No oczywiście studio myli się. W 9 przypadkach na 10 tak samo akurat było i tym razem. I słuchaj tego. Studio, właśnie kierownictwo studia wymusiło ją do wycięcia 40 minut filmu i ponownego nakręcenia kilku scen, aby film był prawdziwą, nową wersją filmu z 76 roku. Wyobraź sobie, masz film 1,5 godzinny i studio każe ci wyciąć 40 minut materiału. To jest prawie pół filmu. Prawie pół filmu masz wyciąć, masz zmienić, ponieważ ta scena nie była, a ta jest, inny ma być wydźwięk i nie wiem naprawdę, co musiało być robione, ale kiedy na przykład robisz coś, pieczesz ciasto, pieczesz chleb, robisz cokolwiek i nagle przychodzi ci szef i mówi, słuchaj, ale 50%, no niemalże 50% twojej roboty musisz zmienić, no to jeżeli w chlebie zmienisz 40% składników, no to co dostaniesz? W najlepszym wypadku zakalec. A mówię to jako cukiernik z zawodu, więc rzeczywiście to się nie mogło się udać. No ale powiem w ten sposób. Stephen King nie był entuzjastycznie nastawiony do kolejnej adaptacji powieści, mówiąc, że jest ona niepotrzebna, skoro wersja z 76 roku była świetnym filmem, którego nie trzeba było przerabiać. Oczywiście, że tak, zgadzam się najbardziej. Stwierdził po obejrzeniu tej wersji, że nie przypada mu do gustu i trudno się z nim nie zgodzić. Bo rzeczywiście zarówno on, jak i ja, jak i ty mieliśmy rację. Film przy budżecie $30 milionów zarobił 85. I możesz sobie pomyśleć, wow, ale dużo. Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że w budżecie w 9 przypadkach na 10 nie jest umiejscowiony pieniądz, który twórcy przeznaczają na reklamę, a bardzo często reklama wynosi tyle samo co produkcja, no to umówmy się, że film zarobił około 10-20 może milionów dolarów, co dla studia nie jest ogromnym pieniądzem. No i niestety tak to się podziało. Zresztą pani Kimberly Peirce, czyli reżyserka, chciała wiele ciekawych rzeczy zrobić. Między innymi współpracowała dosyć ściśle z osobami od efektów specjalnych, bo tutaj było pomysłów bardzo dużo. Jak już mówiłem, między innymi nakręcono scenę, kiedy to Carrie wysadza w powietrze stację benzynową. Tutaj akurat zrobiono to w dwójnasób. Po pierwsze nakręcono stację benzynową, która eksploduje. Osobno na planie, na tak zwanym green screenie, czyli na zielonym ekranie nakręcono Chloe Grace Moretz, która gra swoją rolę, a potem oczywiście w komputerze to wszystko połączono, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze, ale to nie miał być koniec, bo zespół zajmujący się efektami wizualnymi zaplanował wiele skomplikowanych sekwencji przedstawiających niektóre zgony w filmie, w tym filmowanie z prędkością 1000 klatek na sekundę i zatrzymywanie czasu, wiesz, coś a la Matrix. To miało być super slow-mo, bardzo spowolnione, no ale niestety tym razem również studio powiedziało, że oni wiedzą, oni wią lepiej i na to nie dadzą pieniędzy, na to nie może być zrobionych i my wiemy, co chcemy i będzie super. Liczba ofiar w tym filmie to 12, rzeczywiście najładniejszy, najmniej, można powiedzieć, brutalny film z tych wszystkich, chociaż domyślam się, że pewnie musical jeszcze inaczej to wygląda. No i tutaj to rzeczywiście nie mogło się udać, jak już mówiłem wcześniej, skoro studio się wmieszało, skoro kazało pani reżyser wyciąć tyle, a nie tyle, no to tak, zgadza się, nie wyszło to najlepiej. Mówiłem przy budżecie 30 milionów, zarobek 85 i to tyle. Chciałbym rzec, ale to nie jest tyle, bo rzeczywiście w tym momencie dostałem wiadomość, nawet wczoraj od jednego z widzów, że Marcin, robią kolejną Carrie. Pewnie, że tak. Więc kiedy ta Carrie, jeżeli, to jest ważne, jeżeli nie będzie to serial dłuższy niż 3 godziny, bo akurat w cyklu kultowe horrory, w tym momencie, który omawiam, to widzowie, no, czyli między innymi ty, wybrali się, ażeby omówić filmy na podstawie twórczości Stephena Kinga. I przyjąłem taką zasadność, ponieważ mnóstwo seriali na podstawie jego twórczości jest, że jeżeli dany serial, a właściwie miniserial ma nie dłużej niż tam 3 godziny, powiedzmy plus minus 10 minut, to go omówię. A jeżeli na przykład już jest
jeden sezon 20-odcinkowy, każdy odcinek ma po 40 minut, no to sobie odpuszczę, bo rzeczywiście tego jest bardzo dużo, ale jeżeli ta Carrie, która teraz powstaje, to będzie powiedzmy jakiś tam miniserial albo film, który nie będzie dłuższy niż 3 godziny, pewnie, że tak, to omówię, bo rzeczywiście warto. Winienem jeszcze jestem Tobie listę, a właściwie ranking, jak ja te filmy oceniam rzeczywiście, od najgorszego do najlepszego. Napisz mi w komentarzu, bo jestem ciekaw rzeczywiście, jak Ty oceniasz. Bo mowa oczywiście o tych filmach, o 4, o filmie 76, 99, 2002 i 2013. Napisz mi, jak to rzeczywiście oceniasz. Więc powiem w ten sposób. Na 4. miejscu najgorsza, to mam tutaj zapisane, jest to wersja z 2013 roku, czyli ta z Chloe Grace Moretz i Julianne Moore, po prostu delikatnie mówiąc słabe. Nie polecam. Na miejscu 3 Carrie wersja telewizyjna z 2002 roku, również nie polecam, nie jest to dobre kino. Na miejscu 2 Furia, Carrie 2, również nie polecam. Wszystkie te filmy mają taką samą ocenę, a akurat jest 4-3-2 tylko i wyłącznie dlatego, że umiejscowione są na tej liście chronologicznie. Tak jakoś jest. I na miejscu 1, co oczywiście nie dziwi pewnie nikogo, albo raczej większość, jest oryginał Briana De Palmy z 1976 roku z Sissy Spacek w roli głównej. To jest jedyna produkcja o przygodach Carrie, którą mogę Tobie polecić. Śmiało, nie ma naprawdę z tym żadnej przesady, nie mówię tego, obejrzyj, nie. Spokojnie, z ręką na serduchu mówię, możesz obejrzeć Carrie, bo to rzeczywiście oryginał jest najlepszy, stąd też między innymi wybrałem na miniaturę, chociaż biorąc pod uwagę, że używam tak zwanej funkcji AB testowania na YouTubie, może dostać inną miniaturę, niekoniecznie tę, przepraszam, więc jestem ciekawy, jaka Ci się wyświetliła i jestem ciekawy, jak rzeczywiście Ty oceniasz te filmy, bo dla mnie Carrie White, pewnie, że tak, film z 76 roku cały czas się broni, cały czas rzeczywiście jest to dobrze zrobione kino, bardziej może dlatego, że stawia na postacie, na rozwój postaci, na to, co się dzieje, na historię, a nie na tanie efekciarstwo, na efekty specjalne, na wylanie tak największej ilości czerwonej farby, bo to będzie rzeczywiście fajne, super. Nie, tutaj mamy inną sprawę, tutaj rzeczywiście chodzi o coś innego, bo bardzo często jest tak, że niestety przeceniają twórcy, myślą, będzie fajnie, my zrobimy, nie. Skup się na scenariuszu. Jak mawiał Alfred Hitchcock, z dobrego scenariusza możesz zrobić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie zrobisz. Niestety nie ma takiej opcji, a na tej liście znajdziesz dużo więcej kultowych horrorów. Obejrzyj, bo większość z nich naprawdę warto.